Oto jeden z kilku strażników historii w Beskidzie o dość nietypowej nazwie, ale i najbardziej charakterystycznej. Koniec jesieni 1914 roku. Operacja limanowsko-łapanowska i ważna bitwa, w której żołnierze austriaccy, węgierscy, niemieccy i polscy przełamują front galicyjski, przesuwany przez rosyjskie armie Dymitrijewa i Brusiłowa, a od Beskidu Niskiego wcześniej dotarła poważna ofensywa austro-węgierska. Wzgórze Jabłoniec utrzymał oddział węgierskich huzarów pod dowództwem pułkownika Ottmara Mura, który poległ w tym starciu. Spójrzcie, a świadczą o tym m.in. cały czas uaktualniane wieńce ze wstążkami w barwach oczywiście flagi węgierskiej. Węgierskie wstążki i niemieckie nazwiska przypominają o tych tragicznych wydarzeniach w pięknej scenerii Beskidu Wyspowego w cieniu Mogielicy, gdzie udamy się w tym właśnie odcinku po trochę wczesnowiosennej nadziei, widoki i kolory. Muzyka. No to cześć. Cześć. Zaczynamy od przełęczy Przysłop, która jest naturalną granicą pomiędzy Beskidem Wyspowym a Gorcami. Tam w tle widzicie Gorce. A okolice też słynie z pięknych drewnianych domów z gankami, czego przykładem są między innymi te dwa tutaj obok siebie. Przepiękne są te ganki zwłaszcza. Lubomierz rzeki, jakby ktoś z Was się zastanawiał, punkt wypadowy zarówno w Gorce, jak i w Beskid Wyspowy. I my właśnie zaczynamy żółtym szlakiem wędrówkę, mamy nadzieję, z krokusami na szlaku. Kamienica Gorczańska wypływa z samego serca Gorców, płynąc głęboką doliną pośród lasów, w pewnym sensie reliktowych, ostatnich fragmentów Puszczy Karpackiej. Rzeka Kamienica nagle spada w formie przepięknego wodospadu o nazwie Spad, przez który jeszcze 100 lat temu w drodze na Tarło przeskakiwały stada łososi. To jeden z największych wodospadów w Polsce, jeśli chodzi o ilość spadającej wody. Mimo że na parkingach w ten słoneczny dzień widzieliśmy naprawdę sporo ludzi, rejestracje krakowskie, śląskie, to na żółtym szlaku spore pustki. Od czasu do czasu zaczepi nas jakiś pies patrolujący okolice przysiłków, a wystawione na słońce plecy pocą się dość szybko. Zostawiamy za nimi widoki na wieżę widokową na Gorcu, kudłoń rzeki, a po lewej stronie zaczyna majaczyć sama królowa. Myszołowy wyczekują pierwszych gryzoni, które wyjdą pewnie szybciej od świeżej trawy. Taka wiata pasterska jest, czyli gospodarka pasterska być może w okolicach Jasienia się odbywa. O, skowronek wyleciał, więc może i będą te... gościnnie widzę. Niestety na pierwszej polanie nie ma krokusów. Ale na drugiej, wokół przełęczy Przysłopek i polany Okulczyska już tak. Są. Nie było ich na słonecznej polance, ale są za to tutaj w takim lekko zacienionym miejscu, ale widzę, że tam też jest ich pełno. Przyroda jest naprawdę pełna niespodzianek. Twoje rewiry? Nie pozwalasz? Krokus, czyli szafran spiski, akurat ten gatunek krokusa, no jest jednym z najpiękniejszych, najbardziej emblematycznych kwiatów wiosny. Na nizinach rośnie często w parkach. Szczecin się sławi podobno pierwszymi krokusami. W górach oczywiście raczej jest to kwiecień.
Jak sama nazwa wskazuje, powinno być go najwięcej na Spiszu, ale jak wiemy, najwięcej jest w Dolinie Chochołowskiej. Radzimy, żeby wszyscy tam nie jechali, bo nie jest to zbyt przyjemne, gdyż krokusy znajdują się też w kilku innych Beskidach w sąsiedztwie Tatr, przede wszystkim Gorce, i to widzieliście w filmie sprzed 2 lat, gdzie też mówiłem o pewnej takiej ciekawostce związanej z krokusami, ale właśnie w Beskidzie Wyspowym, gdzie się znajdujemy, jak i w Beskidzie Żywieckim, podobno obserwowane są też w masywie Leskowca, w Beskidzie Małym i w Beskidzie Sądeckim. A dlaczego na początek te pamiątki po owcach? Dlatego, że krokus przede wszystkim pojawia się na polanach śródleśnych, górskich, bardzo często o ekspozycji południowej, ale przykład pokazał, że niekoniecznie. Cenniejszą wartością jest to, że muszą to być łąki nawożone, czyli gospodarka pasterska musiała na nich występować, żeby właśnie więcej takich bomb azotowych owce pozostawiały. Nawet jeśli ta gospodarka jest porzucona, to jeszcze po kilku latach takie polany krokusowe mogą w tych miejscach występować. A ta przyprawa, czyli szafran, nie wiem czy wszyscy wiedzą, na wszelki wypadek przypomnę, to tak naprawdę jest tworzona tylko i wyłącznie z tych żółtych czy też pomarańczowych pręcików ze środka krokusa. Pierwsza kawka z Tatrami w obrazku. Dość świeże. Jasień. 1062 metry nad poziomem morza. Czyli pierwszy szczyt na szlaku nasz powyżej 1000 metrów. I on należy do masywu Mogielicy w pewnym sensie. Polana Kutrzyca jest miejscem, gdzie pojawia się już sporo więcej ludzi. No nic dziwnego, wcześniej nastąpiło skrzyżowanie ze Szlakiem Zielonym. To miejsce, gdzie po raz pierwszy w pełnej okazałości można oglądać Tatry. No niestety wtedy nie w pełnej, gdy stało się tak, że słońce zaszło i resztki śnieżnych połaci zaczynały parować po porannym słońcu. Jesteśmy już sporo ponad 1000 metrów nad poziomem morza, nie dziwią więc coraz większe resztki śniegu. Wtedy nie zdawaliśmy sobie sprawy, że to nie był ostatni śnieg, bo po kilku dniach zima wróciła jeszcze ostatnim tchnieniem bieli. Mogielica jest już naprawdę blisko. Już niedługo, dokładnie tam zmierzamy. Jakieś 30 minut nam zostało. Ale piękna niespodzianeczka. Cześć. Piękna łąka z przebiśniegami. Wydawać by się mogło, że to już dawno jest po sezonie dla nich, ale przecież tutaj na tej wysokości jest fenologicznie jeszcze przedwiośnie. 2-3 stopnie mniej. To polana Stumorgowa, największa polana w Beskidzie. Powstała w wyniku cyrchlenia, czyli wypalania lasów pod rozległe górskie łąki i pastwiska. To sprawka wędrujących Karpatami Wołochów. Miała, jak sama nazwa wskazuje, 100 morgów, czyli na nasze około 50 hektarów. No, dzisiaj ta polana na pewno nie ma 100 morgów, bo następuje tak zwana sukcesja leśna, czyli lasy wracają tam, gdzie kiedyś je przetrzebiano pod pastwiska, miejsca wypasu, ale to nieistotne. Jedna z najpiękniejszych polan na pewno w Polsce. Myślę, że do top 10 można ją zaliczyć, a sporo już widzieliśmy. Dlatego właśnie, tak jak pokazywałem przy przebiśniegach, że bardzo wiele pasm górskich widać, a tam jeszcze jest Babia Góra, na dodatek tam jest Beskid Sądecki. Tutaj niedaleko tej polany kiedyś w czasie II wojny światowej lądował awaryjnie, a właściwie rozbił się po prostu samolot niemiecki i z tym wiąże się niesamowita historia i to jest jedna z takich 2-3 ciekawostek, o których można snuć opowieści w kontekście Mogielicy. To był Heinkel 111 H11.
Niemcy po dotarciu do wraku samolotu spostrzegli, że została wymontowana broń i inne elementy wyposażenia. Zarządzono rewizję w całej okolicy, której wynikiem były ofiary wśród miejscowej ludności. Doszło do spekulacji, że w samolocie zginęło kilku ważnych oficerów. Mówiono też o tym, że jednemu z pasażerów udało się uratować, lądując gdzieś na spadochronie pośród lasów Mogielicy. Ale następnie został zlikwidowany przez miejscowych partyzantów z patrolu SEMP. Ślady po samolocie zbierano w korycie potoków wokół Mogielicy jeszcze pod koniec lat 80. I jesteśmy na miejscu. Mogielica, 1170 metrów. To jest ważna góra, zaliczana do Korony Gór Polski. Byliśmy tu chyba 2 razy, o różnych porach roku i zawsze innymi szlakami. Tutaj docieraliśmy. No i co? Aha, ta wieża widokowa na samym szczycie jest, istnieje, ale od jakichś 2 sezonów jest zamknięta z powodu złego stanu technicznego. Ale wydaje mi się, że gdzieś w archiwum powinienem mieć ujęcia i timelapse z góry latem. Już udowodniliśmy Wam, że jak krokusy to niekoniecznie tylko Podhale i Tatry, ale też Beskidy. Podobnie rzecz się ma ze zbójnikami i całą działalnością zbójników, którzy przecież nie tylko na Podhalu i w Tatrach działali, ale także właśnie w Beskidach. To było właśnie idealne miejsce dla nich ze względu na niewysokie wzgórza, mocno lesiste i na dodatek często nad dolinami, które były ważnymi traktami handlowymi. No a jak zbójnicy to oczywiście też jaskinie. No i jaskiń jest tutaj w Beskidzie Wyspowym sporo. Na przykład pod górą Łopień. Tu, gdzie teraz się znajdujemy, to jest taka wychodnia skalna, granitowa, zwana Stołem Zbójnickim. A dlaczego tak się nazywa? No według legendy właśnie tutaj, nie jednej legendy pewnie, zbójnicy się spotykali i na tym stole dzielili swoje łupy. A jednym z takich bardziej znanych zbójników grasujących tutaj po beskidzkich szczytach i nie tylko, był niejaki Baczyński, który początkowo działał w okolicach Wadowic, później przeniósł się właśnie w te tereny, a nawet stał się takim dowódcą, można powiedzieć, takiej szajki zbójników. W 1735 roku został pojmany. W Krakowie był sądzony i tam też został skazany na śmierć poprzez ścięcie. No niestety taki los zbójników. Znamy też oczywiście, jaki był los tego najbardziej popularnego zbójnika, czyli Harnasia. Ale Baczyński był prawdziwy w 100%. Był prawdziwy w 100%. Ale ten stół? Ten stół, no to jest legenda, która mówi o tym, że tutaj właśnie się odbywały te podziały łupów. O nie, ktoś się stawia na polance, która kiedyś była właśnie tylko pustą polanką z jedną małą kameralną bacówką. Fajnie tak mieszkać, nie powiem. Bardzo fajnie, zwłaszcza w tym domku. Kiedyś szukaliśmy działki tutaj w okolicy. Przez 2 lata właściwie, to są Hyszówki. Nie, przepraszam, tak, tam są Hyszówki na dole. No ale nie udało się.
Odcinek o górskiej wędrówce zaczęliśmy wątkiem historycznym i w pewnym sensie znów nim zakończymy. I to z tego samego okresu historycznego. Ale najpierw małe ogłoszenie. No i zeszliśmy na przełęcz Rydza Śmigłego pomiędzy Łopieniem a Mogielicą. Zaraz Wam powiem o ciekawostce historycznej związanej z tym miejscem i z nazwą. Ale ten rejon, dokładnie wypady stąd na Łopień, na Mogilicę i region Beskidu Wyspowego znajdzie się w naszej nowej książce. 20 kilka regionów, prawie 300 miejsc. Teraz jak oglądacie ten film, jeszcze nie ma strony z możliwością przedpremiery, ale około maja teraz się pojawi pod spodem w napisach adres. I bardzo Was oczywiście zachęcamy, to będzie naszym zdaniem bardzo fajna książka. I kolejna uczciwa naszym zdaniem forma wsparcia naszej pracy i pasji. Na wspomnianej przełęczy tuż przed operacją limanowską oddział legionów podstępem wziął do niewoli stacjonujących tam Rosjan. Wystarczyła znajomość języka rosyjskiego i głośne przeklinanie. Wzięci za swoich, Polacy mogli podejść bez strzałów w garnizon i bez strat wygrać potyczkę będącą wstępem do operacji, o której powiedziałem na początku filmu. W kolejnym odcinku zaprosimy Was do Beskidu Niskiego, gdzie również połączymy w osobliwy sposób piękno i dzikość tych terenów z ciekawą, ale i trudną historią I wojny światowej.